Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Lot nad Kaczym Gniazdem, Jacek Podgórski. 23 maja, Światowy Dzień Żółwia jest dzisiaj. Wczoraj był Dzień Praw Zwierząt. Prosiliśmy Państwa o wpisy w komentarzach, czego Wy tam nie macie na utrzymaniu i to jesteśmy pod wrażeniem, muszę powiedzieć. Zaraz się z Andrzejem będziemy łączyć. No bo to, co Państwo macie, to my przy tym, co Państwo macie, to jesteśmy początkującymi amatorami. Żółwie, króliki, koty, psy to oczywiście to norma. Tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy się chcieli z Państwem spotkać i z Waszymi ulubieńcami, to wynajęcie Stadionu Narodowego w Warszawie to nie dość, że to przekracza nasze oczywiście możliwości finansowe, ale pojemność stadionu za mała byłaby na taką wizytę i na takie spotkanie. Andrzeju, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Cześć Jacku, witam Państwa. To i terrarium by było potrzebne, i klatki dla niebezpiecznych zwierząt, i różne inne takie cuda. No ja serdecznie Państwu gratuluję tej miłości do zwierząt i bardzo się cieszę, że mamy takich widzów. W ogóle się cieszę, że Państwo są, bo w tych dzisiejszych czasach mieć ponad 20 000 obserwujących, mądrych ludzi, to jest wielkie osiągnięcie. O, wreszcie się ucieszyłeś. Tak, bo No Państwo mi zarzuciliście, że ja się mało tak jakby mało się cieszyłem. Ja się bardzo wewnętrznie ucieszyłem, bardzo. Ale tak zewnętrznie nie byłem w stanie tego wczoraj okazać. Nie wiem, może mnie przytłacza rzeczywistość i dlatego tak to się odbywa i tak to wygląda, ale naprawdę to jest duża radość. Super, że Państwo jesteście z nami. Prosimy o Państwa o subskrypcję. W lipcu będziemy obchodzili pierwsze urodziny. Mamy takie marzenie senne, żebyśmy mieli 25 000. No to mamy jeszcze. Za dużo czasu nie mamy, ale mamy takie 6 tygodni, żebyśmy do tych 25 000 dojechali razem z Państwem i to byłoby bardzo, bardzo fajne. Tak jest i przypominamy oczywiście o wsparciu dla tego kanału. Można nas wesprzeć kupując kawę na przykład na Buy Coffee albo wspierając na Patronite. A ja o tym mówię dlatego, że będziemy się starali dzisiaj być bardziej optymistyczni niż ostatnio, co nie będzie łatwe. No ale wydaje mi się, że mimo tego, że humory nam nie dopisują, myślę, że podobnie jak Państwu, to jednak trzeba budzić w ludziach nadzieję, no bo nie wszystko jest stracone i do 1 czerwca mamy jeszcze nadzieję, mamy szansę, mamy czas na to, żeby uratować Polskę. No przepraszam, brzmi to niesamowicie górnolotnie i tak pompatycznie, ale o to idzie gra w tej chwili. Wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska myślę, że też tego dotyczyło głównie. A ja dzisiaj jestem pod wrażeniem poranka w TOK FM. Muszę się z Państwem podzielić. Po pierwsze, bardzo mnie zirytowała pani posłanka z partii Razem, która postanowiła nie powiedzieć, na kogo zagłosuje, bo oni chcą trzymać równy dystans, oni, czyli politycy Razem, do obydwu kandydatów. No, jak ktoś postanowił trzymać równy dystans do demokratycznego kandydata i do kandydata, który chce zniszczyć Polskę i wyprowadzić ją z Unii Europejskiej, to ja gratuluję. Na szczęście wyborcy partii Razem wydają się być mądrzejsi. No i jeszcze Kuba Karyś występował rano w TOK FM. Kuba Karyś, dla Państwa, którzy nie wiedzą, to jest obecny przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji. To jest taka instytucja, której bardzo wiele wszyscy zawdzięczamy, bo szczególnie w początkowych latach rządów PiS, to dzięki aktywistom KOD-u wychodziliśmy na ulicę. Oni to wszystko organizowali, oni stali za wszystkimi protestami, oni organizowali nagłośnienie, oni nas gromadzili, oni dyscyplinowali nas, żebyśmy tłumnie stawiali się na ulicy i walczyli z PiS-em. I Kuba Karyś powiedział głośno coś, co ja wiem od wielu miesięcy, ale co jest niesamowicie bulwersujące. Komitet Obrony Demokracji żyje nadal w takich samych warunkach i w takim samym komforcie, cudzysłów, mam nadzieję, że było słychać, jak za czasów rządów PiS. Nie dostają ani złotówki wsparcia ze strony instytucji państwowych, mimo że instytucje państwowe wspierają różnego rodzaju działalność obywatelską, edukacyjną, prodemokratyczną i tak dalej, no to akurat KOD nie dostaje ani złotówki. Jest to strasznie smutne, bardzo smutne, przykre i tak sobie myślę, że być może to, że mamy taką sytuację polityczną, a nie inną dzisiaj, że mamy zmartwienie dotyczące tego faceta od załatwiania sobie tanio mieszkania komunalnego,
To może być przyczyna właśnie, że no wdzięczność tej władzy dla ludzi, którzy tyle czasu poświęcili walcząc o demokrację, walcząc o to, żeby Polska przetrwała i żeby odbić Polskę z łapka czystów, no wdzięczność jest zerowa. Przykre to, ale dobra, no będziemy się starali tchnąć, mam nadzieję, więcej optymizmu w państwa. Ja sam też potrzebuję dużo optymizmu, bo ostatnio trochę z tym marnie. Proszę Państwa, i zaczynamy. Zaczynamy od tego, że pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego utajniła oświadczenie majątkowe Nawrockiego. No, to jest coś nieprawdopodobnego moim zdaniem. Jakieś kuriozum całkowite. Bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale jak to wybuchła ta afera z tą kawalerką, no to ujawnił swoje oświadczenie majątkowe pan Nawrocki, ale nieaktualne, z 2021. I mówił, że to najnowsze, co tam z 2023, no to on nie może go ujawnić, no bo ono jest w dyspozycji Sądu Najwyższego. To jest bzdura, bo oczywiście on jest dysponentem swojego oświadczenia majątkowego i mógłby to zrobić w każdej chwili, gdyby chciał. Ale tego nie zrobił, a pani Manowska napisała jakiś kwit, oświadczenie, decyzję, że ona się nie zgadza na ujawnienie. No co to jest w ogóle? Czyli proszę Państwa, no coś musi być w tym oświadczeniu majątkowym takiego, bo gdyby ono było ok, gdyby ono było w porządku, to wszyscy byśmy je zobaczyli. Sztab natychmiast by je ujawnił i w ten sposób przeciąłby wszelkie spekulacje, ale oni tego nie zrobią i nie robią, dlatego że tam są kolejne miny i bomby, które uderzają prawdopodobnie A w może po Nawrockiego. prostu nakłamał. Może po prostu nie ma tego mieszkania na przykład w tym oświadczeniu. Wiesz, szukajmy ale prostych odpowiedzi na trudne pytania. Tak bym stawiał, tak? Ten facet przy każdej sprawie kręci, mataczy. Nie potrafi prosto odpowiedzieć na proste pytanie. I podejrzewam, że w tym oświadczeniu majątkowym są po prostu kłamstwa, dlatego on nie chce tego ujawniać, a pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego przecież nie od dzisiaj wiemy, że jest wielką zwolenniczką PiS-u, Kaczyńskiego i kaczystów i zachowuje się właśnie jak aparatczyk partyjny, a nie jak niezawisły sędzia. To straszny wstyd dla wymiaru sprawiedliwości i straszny wstyd, że ta osoba jeszcze zasiada na tym stanowisku. no nie wiem, no tych zmian, znaczy to właściwie nie wiadomo jak to komentować, no bo to są sprawy tak oczywiste i tak Jacek, jasne no dla trzeba wszystkich. mówić prostym Tak. językiem. Transparentność, przejrzystość życia politycznego powinna być w interesie to jest. wszystkich ludzi, którzy są demokratami. Skoro pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie chce tej transparentności, to znaczy, że nie jest demokratką. A skoro nie jest demokratką, to raczej nie powinna być sędzią. Tak, no jest dużo mnóstwo innych zajęć, którymi mogłaby przecież się pasjonować, typu hodowla, nie wiem, ogórków, truskawek, jakieś tam na działce by sobie mogła popracować. No na pewno nie powinna być sędzią. Chyba, że trochę w innym systemie albo w jakimś innym kraju, może tam by ją wykorzystali. Tak myślę. Dał przykład ten zdrajca Schmidt i może czas ruszyć w tą samą stronę. Naprawdę, jak się demokracja komuś nie podoba, to wio tam za granicę wschodnią. Jest tak, że oni są chyba gotowi na wszystko. No to, że są gotowi na wszystko, to świadczy o tym to, co powiedział wczoraj Braun. No Braun wczoraj wystąpił w jednym tam z portali czy z kanałów YouTube'owych prawicowych, takich ultra skrajnych. I no, pamiętajmy o jednej rzeczy. Braun zebrał ponad 1 000 000 głosów. No i stwierdził, że środowisko Karola Nawrockiego... 600 000, jeśli dobrze pamiętam, z małym ogonkiem. To są potężne głosy. Tak. No i w jednym w tym wywiadzie stwierdził, że środowisko Karola Nawrockiego, nie sam Karol Nawrocki, jakieś otoczenie, jacyś ludzie nie wiem, z okolic sztabu, zaproponowali mu ni mniej, ni więcej, tylko ułaskawienia w zamian za poparcie w drugiej turze wyborów. Powiedział tak, że trwają jakieś zakulisowe podchody przez umyślnych. Mogę to tutaj zdradzić, bo żadna to tajemnica, ponieważ wieść kilkoma różnymi kanałami została puszczona przez umyślnych, mianowicie jakieś bliżej niesprecyzowane ośrodki władzy czy opinii z zaplecza Nawrockiego obiecują darować mnie życie, obiecują mi ułaskawienie. To poinformował o tym pan Braun. No to jest już jasny, taki czysty i prosty przykład korupcji politycznej, że no, lepszego być nie może, ale to też pokazuje, jeżeli to prawda oczywiście, no
pan Braun mówi tak, jak było chyba, ale to pokazuje, po co pan Nawrocki ma zostać tym prezydentem. No, on jest między innymi potrzebny do tego, o czym żeśmy mówili nie raz i nie dwa, żeby masowo ułaskawiać Karta tych wyjścia z wszystkich. więzienia. To Tak. jest to, czym będzie dysponował. Sprawdziłem sam siebie, no bo chyba rzeczywiście przeszacowałem. 1 242 917 głosów. Tyle otrzymał Grzegorz Braun. No a dzisiaj w zamian za te głosy PiS proponuje mu kartę wyjścia z więzienia. Coś nieprawdopodobnego. Ilość zarzutów, które ma Braun, tak? Ten uchylony immunitet, to co nad nim wisi i za to wszystko, za te rzeczy, które są odrażające i ohydne, tam gdzie prokuratura już wchodzi, a to co my wiemy, no przecież nie będziemy tego powtarzać. Ten facet ma być bezkarny. Bezkarność. Jawnie sprzyjający Rosji i Putinowi. Tak. To już ja nie mówię antysemicki, antyukraiński, no coś niebywałego. Dla mnie to jest po prostu taki przykład, taki najgorszy możliwy przykład. Oczywiście tam się nikt, pewnie tak to jest robione, żeby to oficjalnie na konto pana Nawrockiego nie wylądowało, tak, że to on w ogóle się o to stara, więc tu jakiś tam umyślnik wysyła, bo będzie się mógł od tego oficjalnie odciąć. No ale teraz, jak pan Braun zdetonował tam bombkę, no to właściwie już się chyba rozmowy skończyły, no bo o czym tu teraz Nawrocki będzie z Braunem rozmawiał, no chociaż ja wiem, on jest na wszystko. No i ja mam nadzieję, że na debacie Rafał Trzaskowski zapyta kandydata Kaczyńskiego, kandydata PiS-u, czy proponował coś takiego Braunowi i komu jeszcze proponował. Tak. Komu jeszcze proponował kartę wyjścia z więzienia? Czy swoim kolegom od bandyterki, czy kolegom od sutenerstwa, czy komuś jeszcze? To nie ma już miejsca na miękkie i sympatyczne rozmowy. Trzeba zacząć pytać wprost. No właśnie, proszę Państwa, tu i ten dzień, który minął, no Rafałowi Trzaskowskiemu tam na tą debatę to parę pytań się z tego dnia wczorajszego może, że tak powiem, nawinąć albo przydać, ale my będziemy w trakcie dzisiejszej audycji, może zróbmy tak, że będziemy podpowiadać, gdzie i o co można zapytać, bo tych zdarzeń jest cała masa, a była ich jeszcze większa liczba do tej pory. Donald Tusk był wczoraj w TVN24. Naprawdę widać silne zaangażowanie premiera w kampanię, w tym sensie, że w mobilizację. Może nie w kampanię Rafała Trzaskowskiego bezpośrednio, pośrednio oczywiście też, ale głównie w mobilizację i na tym Donaldowi Tuskowi zależy i on chyba tego nawet już nie ukrywa, bo powiedział, że jeśli ta strona, umownie nazwijmy ją demokratyczną, nie będzie tak zmobilizowana jak w październiku 2023, to Rafał Trzaskowski przegra. Jeśli będziemy tak zmobilizowani jak wtedy, to Trzaskowski wygra. I to jest proste jak konstrukcja cepa. To już jest nasze stwierdzenie, moje. I mówił Tusk, że nie chce po raz kolejny powtarzać czegoś, o czym mówił wielokrotnie, że niezależnie od tego, jak bardzo kandydaci będą się starali, niezależnie od ich cech, niezależnie od zobowiązań, jakie podejmą, gdzieś tak na końcu wybory to jest prawdziwy test dla wyborców. I tak naprawdę chyba już dzisiaj w mniejszym stopniu będzie to zależało od mobilizacji samych kandydatów, a w dużo większym stopniu od mobilizacji nas wszystkich. I trudno się tu nie zgodzić, to potwierdzają, potem sobie o tym powiemy, również analizy i badania, że mobilizacja jest kluczem do zwycięstwa w tych wyborach. Tu nie ma chyba żadnego innego klucza. Kluczem jest mobilizacja, mobilizacja i jeszcze raz mobilizacja i takie masowy szturm na lokale wyborcze, powiedziałbym, Andrzeju. Premier Donald Tusk wie, co mówi i należy śmiertelnie poważnie potraktować te słowa. Po prostu. Nie wygląda to dobrze i jeżeli się nie zmobilizujemy, to będziemy mieli przez następne 5 lat, a być może 10, na fotelu prezydenta osobę, która absolutnie się do tego nie nadaje. My nie tylko się będziemy wstydzić jak za Dudę, my będziemy po prostu mieć bardzo poważne problemy z tego tytułu. Był, proszę Państwa, swego czasu taki film Oczy szeroko zamknięte. Pamiętam, mi się to bardzo ten tytuł podobał. No, Donald Tusk zaproponował trochę inne rozwiązanie,
bo my chyba w wielu przypadkach mamy jednak oczy szeroko zamknięte, niektórzy wyborcy przynajmniej, na to, co się dzieje z Nawrockim. Posłuchajmy fragmentu wczorajszego programu i wywiadu Donalda Tuska dla redaktora Kraśki w TVN24. Otwórzcie szeroko oczy. Słuchajcie uważnie, co mówią ludzie. Mówią to od dłuższego czasu. Zwróćcie uwagę, na jakie pytania nie ma wciąż odpowiedzi. Ale co pan ma na myśli, panie premierze? No, relacje z gangsterami? Karol Nawrocki? Mało? Nie mało. Mało? Pytam. Mało. Mamy do czynienia ze światem przestępczym w Trójmieście od lat. Mamy sytuację z bliskimi towarzyszami podróży pana Nawrockiego, którzy są znani z tego, że porywali kobiety, zakładali worek na głowę, szantażowali 3 dni, czy ileś tam dni trzymali przykutej do kaloryfera, na przykład, żeby zmieniła zeznania. To jest takie środowisko, to jest takie towarzystwo. Ja nie wiem, czy trzeba więcej słów, ale też ja sobie zdaję sprawę, jak trudno w dzisiejszym czasie utrwalić wiedzę, skoro każdej godziny, każdego dnia nowe sensacje, nowe informacje, świat się błyskawicznie zmienia, ludzie nie mają jakby też głowy i czasami nie mają też czasu na taką głębszą refleksję, ale naprawdę, na miłość Boga, to jest nasza ojczyzna. To jest ktoś, kto będzie reprezentował nas wszystkich w świecie. To jest ktoś, kto będzie odpowiadał za bezpieczeństwo Polski, bo jest głównodowodzącym, bo to on w czasie wojny zarządza polskim państwem w tym najważniejszym wymiarze. No naprawdę opamiętajmy się. Dziś w rozmowie ze Sławomirem Mencenem właściwie Karol Nawrocki się przyznał, że brał udział, jak on to ujął, w różnych formach aktywizacji sportowej, a chodziło o ustawki 70/70 różnych kibiców piłkarskich. A to teraz o innych wyborców chcę zapytać, bo Zapytajcie pana Karola Nawrockiego o stawkę z kibicami. myślę, że bardzo próbujemy, zapraszamy, żeby Nie, ale to nie jest przygana. nie idzie. Ale zapytajcie publicznie o na przykład ustawkę z kibicami Odry Opole i o jego działania w tym To może czasie. Rafał Trzaskowski zapyta, bo mają debatę. Czy to była szlachetna walka? Niech spróbuje odpowiedzieć, patrząc wam w oczy, na czym polegała jak to było, jak aktywność... Aktywizacja sportowa, różne moduły szlachetnej rywalizacji. No to już mamy drugie pytanie dla Rafała Trzaskowskiego. Co tam się działo podczas ustawki z kibicami Odry Opole? I jaką rolę Nawrocki w tej ustawce? Ustawka to takie miłe słowo, proszę Państwa. To ustawka, żeby, jak Państwo nie wiedzą, to jest po prostu regularne mordobicie kiboli, nie kibiców, tylko tych chuliganów stadionowych. Oni się ustawiają, czyli umawiają gdzieś w lesie na przykład, albo gdzieś na parkingu przy autostradzie, albo w takich miejscach. No i biją się po prostu, tam niespecjalnie jakieś reguły są podczas tych bujek. Często są połamane kończyny, nosy, czasami dochodzi do zgonów też w czasie takich ustawek. No to jest po prostu typowo chuligańskie zachowanie. To bandyterka. Karalne zresztą, bo udział w bójce jest karalny. Także Nawrocki się wczoraj w czasie rozmowy z Mencenem przyznał do tego, że popełniał czyny zabronione. Oczywiście mówił o 2009 roku, a więc to się przydawniło, ale jest to czyn zabroniony, z całą pewnością. No właśnie. Przejdźmy zatem, proszę Państwa, do tego przesłuchania Nawrockiego u Mencena. I takie wrażenie, jakie powstaje po tym, no one nie są dobre, te wrażenia, ale no Mencen obnażył ten koniunkturalizm Nawrockiego, jego krętactwa obnażył. No tylko pytanie, co z tego? Co z tego? To znaczy ta rozmowa u Mencena potwierdziła tylko wszystko to, co wiemy. Pierwsza seria, tam były takie pytania, na których Mencen oczekiwał odpowiedzi tak lub nie. Wprowadzenie nowego ładu przez Morawieckiego było błędem. A na to Nawrocki, tak, błąd. Kaczyński pomylił się, twierdząc, że odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie. Zielony Ład jest zły, trzeba go odrzucić, powiedział Nawrocki, dopytywany w tej sprawie i powiedział, że Kaczyński się pomylił. Tak, on już pan tak.
Dobrą decyzją rządu PiS-u było przyjęcie 366 000 islamskich i afrykańskich imigrantów w latach 18-22, pyta Mencen, na co Nawrocki mówi, przyjęcie islamskich imigrantów jest zawsze złe. No i cały czas tak było. To był błąd w sprawie piątki dla zwierząt, też to był błąd, powiedział pan Nawrocki. Gdyby on mu powiedział, panie, warunkiem tutaj mojego poparcia jest podpisanie, że pan nigdy w życiu nie spotka z Kaczyńskim i go pan zwolni z funkcji prezesa PiS-u. Tak jest, podpisałby Nawrocki natychmiast, że go zwolni. Godziłby się, ta rozmowa wyglądała no po prostu kuriozalnie. Ten człowiek godził się tam na wszystko. Godził się nawet na to, a jeszcze tam ciekawostka była, bo tam w trakcie tych pytań Andrzeju, on w ciągu dosłownie kilkunastu sekund mówił o tym katastrze na mieszkania. Zmienił zdanie pod wpływem tego, że zorientował się, że Mencen nie tego oczekuje. I Mencen mówi, panie, ale to pan jesteś dziwny jakiś taki, bo pan mówiłeś przed chwilą coś innego. W kilkanaście sekund pan zmienia zdanie. No ten człowiek, gdybym ja był poważnym wyborcą, no, ja nie wiem, jacy tam są wyborcy w tej Konfederacji, bo to w ogóle to trochę dziwna formacja, no, ale zostawmy, no to po tym, co zobaczyłem, no ten facet się po prostu do niczego nie nadaje, on nawet na kierownika GS-u się nie nadaje, ani na prezydenta Polski. No tak, on tam przyszedł w jednym celu, żeby przejąć elektorat Mencena. Obiecał wszystko, kręcił tak, żeby absolutnie w łaski tego elektoratu się wbić. Pytanie, czy był wiarygodny dla tego elektoratu. No myślę, że ci, co bardziej inteligentni wyborcy Mencena zauważyli, że to wszystko jest totalnie niewiarygodne i że w żadne słowo nie można wierzyć człowiekowi, który właśnie w 15 sekund najpierw mówił, że nie podniesie żadnych podatków, potem mówił, że podatek katastralny od tam któregoś mieszkania to on by rozpatrywał. Potem jak Mencen się wkurzył i powiedział, ale panie, przed chwilą pan powiedziałeś, że nie będziesz podnosił żadnych podatków, a teraz mówisz, że rozważasz podniesienie podatków. On powiedział, nie, że to tylko tak chciał zasięgnąć opinii fachowca. Bo tak sobie tutaj rozważa głośno, ale przecież oczywiście żadnych podatków nie podniesie. No to jest po prostu taki drobny cwaniak, oszust po prostu, który przyszedł oczarować i oszukać tych wyborców. I mam nadzieję, że mu się to tak całkowicie nie udało, no bo gdyby się okazało, że ci wyborcy Mencena zagłosują na Nawrockiego, no to wiadomo, że jest to bardzo niesprzyjające dla Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski usiądzie na tym samym fotelu i będzie musiał bardzo podobnie w podobnym przedstawieniu brać udział, bo przecież Mencen będzie go pytał o wszystkie rzeczy, które się nie podobają Mencenowi z rządów Koalicji Obywatelskiej, z rządów, myślę, że również tych sprzed 2015 rokiem, a Rafał Trzaskowski oczywiście jako poważny polityk nie będzie uciekał od odpowiedzialności za swoją formację i będzie prawdopodobnie większości z tych decyzji bronił. I to będzie inna rozmowa. Czy to będzie przekonujące dla wyborców Mencena? Nie wiem, ale ja, będąc na ich miejscu, bardziej bym ufał temu, który uczciwie mówi, że pewnych rzeczy poprzeć nie może, bo to się nie mieści w kategoriach jego planów politycznych, przekonań politycznych i tak dalej, niż temu, który się absolutnie na wszystko zgadza. No już taki człowiek jest kompletnie niewiarygodny. On najpierw podpisał ten papier, a potem go czytał. Nie wiem, czy zauważyłeś. A tak naprawdę najlepiej tę rozmowę scharakteryzował jeden z satyryków, z rysowników satyrycznych. I ten rysunek wyglądał tak, że siedzi Mencen i Nawrocki i Nawrocki mówi, zgadzam się, na co Mencen, ale jeszcze nie zadałem pytania. I tak to wyglądało, naprawdę tak to wyglądało. Ja te półtorej godziny wczoraj spędziłem oglądając tę szopkę i muszę Państwu powiedzieć, że ręce mi opadły. Naprawdę, ten człowiek nie ma żadnego charakteru, nie ma żadnych przekonań. To jest człowiek, który po to, żeby uzyskać tę kartę wyjścia z więzienia, zrobi wszystko. Bo on jest świadomy, że w tej chwili gra nie tylko o kartę wyjścia z więzienia dla Kamińskiego, Wąsika, być może dla Brauna, dla wielu innych. On walczy o tę kartę wyjścia z więzienia również dla siebie. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Proszę Państwa, można by było podsumować to, co Andrzej przed chwilą powiedział, że mamy do czynienia z człowiekiem bez właściwości. I tak by to trzeba było powiedzieć. On tak nie wie, nawet jak mu tam Mencen tłumaczył coś,
Zawile o stopach procentowych, on tego nie kuma w ogóle. To jest facet, który pojęcia nie ma, bladego. Nie wie, czym jest podatek Jacek, to jest, katastralny. wiesz co, ja nie wiem, jak on doktorat napisał. Jak on napisał 500 Zaocznie. stron doktoratu, skoro on Kontrol. nie wie nawet, jak się wymawia Hitlerjugend. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że u niego to jest Hitlerjugend. Kurczę, nawet nie potrafię powiedzieć. Ale wiesz, to- Hitlerjugend. To nawet byśmy zostawili. Rozumiesz? już to. Nie, No ale tak. to jest historyk, Jacku, No wiem, historyk. no wiem, no Szef to są IPN-u, takie- on nie wie, jak się nazywa No, ta... Tak, no, czytałeś ta i widziałeś to słowo faszystowska milion razy. organizacja. No, Milion no. razy czytałeś, widziałeś, w związku z tym ci się to utrwala. No ale ja już bym i to nawet przepnął. Ja byłem przerażony wczoraj. Po prostu byłem W sprawie przerażony. kawalerki. Andrzej, w sprawie kawalerki to on się w ogóle nie wytłumaczył. On się nawet, bym powiedział, trochę pogrążył, ale to co tam, no. Przebrnął przez to. Pogrążył się, nie szkodzi. Podpisuje bezmyślnie, no to podpisuje. Pamiętasz, był taki czas, kiedy na samym początku, no przecież sobie przypomnijmy, jak Karol zasłynął z tego, że nie uważa nic. Co pan uważa? Nie uważam nic. I popatrzcie państwo, jaką on ewolucję przeszedł. Od nie uważam nic do uważam wszystko. To jest w ogóle generalnie... Tak, no każdy przede sprawa. wszystkim najważniejsze, co on uważa i w czym się zgodził z Konfederacją. Przypomnijmy wszystkie może publikacje i doniesienia Rzeczkowskiego, Piątka i wszystkich innych dziennikarzy śledczych wskazujących na jasne tropy prowadzące do Moskwy między tą formacją a Moskwą. On się zgodził na to, że Ukraina nigdy nie powinna wejść do NATO. To jest jeden z głównych postulatów Putina. Jeden z najważniejszych. I Putin stawia to jako warunek brzegowy do rozpoczęcia wszelkich negocjacji. I dzisiaj kandydat Kaczyńskiego popiera ten postulat. Dlaczego to jest takie istotne dla nas? Dlatego, że to wpływa w sposób istotny na bezpieczeństwo całego tego obszaru, w tym Polski, tak? Całej wschodniej flanki. Możliwość przyjęcia w przyszłości Ukrainy do NATO jest niesamowicie ważną bronią polityczną przeciwko Rosji. I wyjęcie nam tej broni z ręki to jest tak, jakbyśmy wywiesili białą flagę i powiedzieli: zapraszamy, panie Putin, tutaj na nasze wschodnie granice, na granicę z Ukrainą. Niech pan tu przyjedzie swoimi czołgami, je postawi i lufy skieruje w kierunku Polski. Nie mamy nic przeciwko temu. To jest tego typu sprawa i ktoś, kto popiera taki postulat, jednoznacznie staje po tamtej stronie, przeciwko Ukrainie, po stronie Rosji. Trzeba mieć tego pełną świadomość. Mencen w czasie tego spotkania zrobił taką ankietę wśród tych swoich oglądających. Tam 80 000 osób wzięło udział w tej ankiecie. 61% powiedziało, że przekonał ich pan Nawrocki. No ale to jest dobra wiadomość, że prawie 39%, no prawie 40%, tak, czyli no dużo, stwierdziło, że Nawrocki ich nie przekonał. Nic z tego nie można wyciągnąć, żadnej No informacji, dlatego że oglądało te transmisje tylko na kanale Mencena 350 000. To była zresztą największa transmisja live na YouTubie na świecie. Polska polityka tak rozhuśtała YouTube'a, że powinien nas po rękach całować właściciel tej platformy za to, co się tutaj dzieje, bo polityka nasza się przeniosła właśnie do YouTube'a. I to nie byli przecież w większości wyborcy Konfederacji, jestem przekonany. I ci, którzy głosowali, to też nie byli wyborcy Konfederacji. Nic z tego nie wynika poza tym, że widzowie w 40% nie zaufali Nawrockiemu, co moim zdaniem, ty uważasz, że to dużo? Ja uważam, że tutaj proporcje powinny być 1% do 99%. Przecież dobra, ten facet był ale to totalnie wiesz co? niewiarygodny. Andrzeju, tylko że to głosowanie odbyło się na platformie Mencena, a nie wśród oglądających w TVN-ie. A myślisz, że gdzie ja to czy- oglądałem? Na platformie Mencena, no wszyscy to A nie, oglądaliśmy, nie. chyba że ktoś w telewizji W oglądał. telewizji. No, ludzie oglądali widzisz, to w ja telewizji. u mnie telewizja, Zdecydowanie. że tak powiem, sporadycznie występuje. Nie. TVN dawał. W związku z tym ja myślę, że większość osób oglądało to w telewizji. No, a ktoś jak oglądał na platformie Mencena, no to raczej, tak zakładam, ale no nie chcę się tutaj przeprowadzać. Nie najistotniejsza kwestia w tej sprawie. Szczerze wątpię. Tak czy inaczej te proporcje są zawstydzające. Naprawdę.
Ten facet był niewiarygodny od pierwszego słowa, a im więcej mówił, tym bardziej był niewiarygodny. I no, dziwię się, skąd się wzięło to 60%. Sam wywołał temat kawalerki. Pamiętasz, Andrzeju? No i teraz mamy sytuację podobną, moim zdaniem. Bo Nawrocki sam wywołał temat broni. Sam, niepytany, wyjechał z tym, że ma broń. No i zaczynają się pytania. I tutaj się znowu pojawiają pytania. Jest jeszcze chwila czasu do wieczora. Być może ktoś to sprawdzi, w jaki sposób on dostał to pozwolenie na broń. Bo facet, który się, przepraszam, obraca w środowisku kiboli, jeździ na ustawki z użyciem maczet, tam pałek, nie wiem czego jeszcze, kastetów, czyli jeżdżą tam bandyci na te ustawki, a nie ludzie przy zdrowych zmysłach. No, nikt normalny w takich imprezach udziału nie bierze, poza Nawrockim oczywiście. Po 70 i tam się będziemy tłukli w imię klubów tam, czy nie wiem czego. I jeszcze do tego, jak Państwu bym powiedział i przypomnę, jest taki film, w którym jeden z głównych kiedyś stadionowych bandytów Legii Warszawa opowiada o tym, jak to wyglądało, jak to środowisko kibolskie wyglądało, jak te ustawki wyglądały. I o Lechii Gdańsk mówi dużo. I o tym środowisku bardzo dużo mówi w tym filmie. On twierdzi, że no Lechia miała to do siebie, że to Legia tego nigdy nie robiła, ale Lechia zaciąg robiła wśród bandytów też do tych ustawek i nawet zaciąg zagraniczny. Opowiadał ten główny bohater, że nawet jak jednego tam znowu będę musiał wyciąć kawałek, żeby nas nie zdemonetyzowali. No coś nieprawdopodobnego, jakaś historia niezwykła. No. I ten człowiek dostaje pozwolenie na broń. I teraz, Andrzeju, żeby nie było, to ja pokażę, proszę Państwa, tak wygląda pan Karol Nawrocki na strzelnicy i tu zrobimy zbliżenie, bo to jest, no nie widać wszystkiego. O, proszę. I tak trzyma pan Karol pistolet, który ma w ręku. I Andrzeju, ty jako człowiek, który nieraz trzymał to urządzenie w dłoniach, powiedz, co tu się dzieje. Ten pacjent na zdjęciu ma w ręku pistolet marki Glock, jeśli dobrze rozpoznaję. To jest prawdopodobnie Glock 19. Łamie przepisy, ponieważ trzyma palec na spuście. To jest najważniejszy z błędów, jaki tutaj popełnia. Nie wolno trzymać palca na spuście, jeżeli broń nie jest skierowana w kierunku tarczy i nie jesteśmy pewni, że chcemy oddać strzał. No to jest kardynalny błąd, za to z większości strzelnic byłby po prostu wyrzucony natychmiast. Drugi kardynalny błąd jest taki, że nie kieruje się broni w inną stronę niż w kierunku kulochwytu. Kulochwyty widzimy za plecami tego pacjenta, więc to jest kolejny kardynalny błąd. Nie wiemy, czy broń ma magazynek, czy nie ma. Jeżeli ma podpięty magazynek, to jest kolejny błąd. Zasłania ręką, także no tu trudno to stwierdzić. No, ochrona słuchu jest, widzę akurat to dobrze. No, trzy błędy na pewno są i to kardynalne, które dyskwalifikują go jako strzelca. Ale wiesz co, pozwolenie na broń, wbrew temu, co powiedział w tej audycji, w tym wywiadzie u Mencena, jest dosyć łatwo uzyskać. Wystarczy być niekaranym, zdać egzaminy odpowiednie i przejść badania lekarskie, w tym badania psychologiczne i psychiatryczne. I już. Natomiast w przypadku pozwolenia do ochrony osobistej, nie na broń osobistą, jak on to mówił w tej rozmowie, czyli nawet nie wie, jak się nazywa ta kategoria pozwolenia, sprawy mają się zupełnie inaczej i na pozwolenie do ochrony osobistej no, trzeba przedstawić poważne dowody na to, że jest się zagrożonym i raczej policja takich pozwoleń nie daje. To są sytuacje naprawdę wyjątkowe, że przyznaje tego typu pozwolenie. On takie pozwolenie uzyskał, trzeba pytać komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, jak to się stało, kto za tym stał, dlaczego, jakie były powody. On podał w tej rozmowie, że powodem było to, że Rosja mu grozi i chce go zabić. No przepraszam bardzo, ale jeżeli którykolwiek policjant w takie bzdury uwierzył,
Był w No, Moskwie, wrócił, nikt go nie zabił. nie, no ale wiesz, no, przepraszam cię bardzo, no jeżeli jakikolwiek policjant z Wydziału Postępowań Administracyjnych w coś takiego uwierzył i na podstawie tego typu historyjki udzielił pozwolenia na posiadanie broni do ochrony osobistej, no to przepraszam bardzo, to bardzo źle świadczy o tym policjancie. I to jest kolejny temat do wyjaśnienia, bardzo ważny. A już tak konkludując, jeżeli ktoś tak frywolnie sobie postępuje z bronią, jak na tym zdjęciu, to prosi się o nieszczęście, bo jeżeli się nie traktuje broni bardzo śmiertelnie poważnie, i śmiertelnie tu jest dobrym słowem, to potem dochodzi do takich sytuacji, jak mieliśmy okazję oglądać na tym słynnym filmiku, gdzie instruktor z jakiegoś koła łowieckiego pokazywał, jak się rozładowuje strzelbę i pokazywał to właśnie kierując lufę tej strzelby w stronę jednego z uczestników tego kursu i nagle ta strzelba wypaliła, bo robił to bardzo nieumiejętnie, no i człowiek został ranny w udo. No na szczęście nie w tętnicę udową, bo by pewnie zmarł na miejscu, zanim przybyłaby pomoc. No krótko mówiąc, to nie jest tylko takie, no, że sobie tu pośmieszkujemy i powiemy, o, trzyma palec na spuście. No. To są bardzo niebezpieczne zachowania, a jeżeli jeszcze ten człowiek ma tak trudne do otrzymania pozwolenie, no to daje do myślenia, bo znaczy, że chyba nikt go nie przeszkolił, nikt mu nie powiedział, jak to jest niebezpieczne, tego typu zachowanie. No i konkludując, to zdjęcie moim zdaniem może być podstawą do tego, żeby wszcząć postępowanie sprawdzające, czy rzeczywiście pan Karol Nawrocki powinien z bronią sobie chodzić. Bo moim zdaniem z tego zdjęcia wynika, że nie powinien. No i mamy kolejną sprawę, którą można podjąć dzisiaj wieczorem. No, gdyby Rafał Trzaskowski miał jakieś wątpliwości, to ja bardzo chętnie skieruję do odpowiednich osób, które się znają na tym, mają przepisy w małym palcu i opowiedzą w szczegółach, jak to pytanie trzeba sformułować, żeby Karol Nawrocki musiał się gęsto tłumaczyć z tego zdjęcia. Proszę Państwa, pokazują się sondaże, ale my o nich nie będziemy mówili, bo tak żeśmy sobie obiecali, poza tymi, które dotyczą... Pokazują się sondaże, sondażownie, które są mało wiarygodne. Myśmy już Państwu mówili, że sprawdzimy i tak zrobiliśmy. Sprawdziliśmy wiarygodność sondażowni po pierwszej turze. Mamy 3 wybrane, którym wierzymy, które się bardzo mało pomyliły. Pozostałe, które się myliły tam po 15-16 punktów procentowych. Po prostu szkoda naszego czasu na opowiadanie o tym, co tam sondażownie sobie wymyśliły, bo to jest wyssane z brudnego palca. Nawet nie będziemy omawiali tego sondażu, na który się niestety powoływał pan premier Tusk. Nawet nie powoływał, co dostał pytanie, bo redaktor Kraśko o to zapytał, bo to był sondaż jednej pracowni dla TVN24. No ona też się pomyliła. No to trudno, to tyle. To nie będziemy niestety o tym mówić, no bo co będziemy też państwa i siebie denerwować. No, Stety. Jacku, po prostu przyjmijmy jakieś zasady i trzymajmy się tego, bo... tak. Wiesz, Poszalejemy. najbardziej irytujące jest to, że dziennikarze, czy też publicyści, czy w ogóle producenci różnego rodzaju politycznych audycji, no jakby tak kompletnie bezkrytycznie do tego podchodzą. Po raz kolejny te same sondażownie się mylą. Po raz kolejny tak katastrofalnie się mylą. A my ciągle widzimy te sondaże na ekranach naszych telewizorów, i czytamy w prasie i oglądamy na portalach. No ludzie, puknijcie się w głowę. No, to był apel Andrzeja Rozenka do przedstawicieli mediów w sprawie sondaży. A teraz jest apel pana profesora Antoniego Dudka do chyba, nie wiem, sztabu Rafała Trzaskowskiego, do Donalda Tuska w związku ze zbliżającymi się marszami w niedzielę. Pan profesor Dudek powiedział, że to, co stanie się na obu marszach, może mieć wpływ na wynik wyborów, choć nie będzie to absolutnie przesądzające. No tak, to się zgadzamy, że to może mieć wpływ na wynik wyborów, ale to nie będzie przesądzające. I powiedział, że nie daj Bóg, żeby Donald Tusk przemawiał dłużej niż Rafał Trzaskowski, bo to będzie katastrofa.
I w podobnym położeniu będzie pan Nawrocki, powiedział profesor Dudek, bo jeżeli prezes Kaczyński będzie długo przemawiał i gorliwie przekonywał Polaków, żeby poparli Nawrockiego, to będzie to cios w plecy. Akurat tu nie mamy nic przeciwko. Uważamy, że pan prezes powinien w swoim stylu przemawiać długo, namiętnie, szczegółowo, z wieloma dygresjami, tak, żeby nam przybliżyć sylwetkę tego wyjątkowego człowieka, bo to może by ułatwiło trochę podjęcie decyzji. W pełni się zgadzam z panem profesorem Dudkiem, a powiedz mi, co tam było za tobą? Właśnie, bardzo słuszna uwaga. Wczoraj Łódź, miasto Łódź, a dzisiaj jest Łódź, inne tak miasto. myślałem. Dzisiaj A jest dzisiaj inne miasto. to nie jest Łódź. To nie jest Łódź. To nie jest miasto Nie. Łódź, to jest, proszę państwa, inne miasto. Znowu Andrzej powiedziałby, no klasycznie, no już po remoncie, bo widać wyraźnie, że trochę tak betonozowato jest. Tyle zieleni. Można oszaleć od tego No. zielonego. No on tam chyba jak jest 30 parę, to dach rozkładają na tym rynkiem, tak mi się coś wydaje. Ładnie, ładnie. Wtedy Elegancko. parówka jest w środku. Elegancko, elegancko. Są Jak stoliczki. jesteśmy przy placach i tego typu rzeczach, zwracam się do moich przyjaciół emerytów mundurowych. Gdybyście państwo chcieli uczestniczyć w marszu, a mam nadzieję, że chcecie, to środowiska mundurowe spotykają się w jednym konkretnym miejscu. Ja tu nie będę mówił gdzie, ale państwo znajdą te informacje na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych albo na stronie Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. I tam jest podana godzina, gdzie się zbieramy, jest podane bardzo precyzyjnie miejsce. Zapraszam, ja też będę i mam nadzieję, że tam się spotkamy i razem w tym marszu weźmiemy udział. I w ogóle państwa bardzo proszę o to, żebyście przybyli licznie i tłumnie. To ma znaczenie. Jeżeli coś możemy zrobić dla zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego, to jest jeden z tych momentów, że tu na pewno obecność każdego z państwa może pomóc i jest wskazana. Ja też będę i chciałem państwa prosić, żebyście w drodze na zgromadzenie w komunikacji miejskiej nie wdawali się w dyskusję z drugą stroną, bo nie wiadomo, prawda, jakie potem będą skutki, reperkusje, bo to są ludzie, z którymi rozmawia się trudno, argumenty tam nie trafiają, a będą pewnie jechali bardzo nabuzowani. I istnieje spora szansa, że niestety, ale w komunikacji warszawskiej gdzieś tam ludzie z jednej i drugiej manifestacji spotykać się będą. Profesor Dudek powiedział na koniec tej swojej rozmowy w wywiadzie politycznym, to bodajże było, że te wybory są jeszcze do wygrania dla kandydata koalicji, ale pod warunkiem, że się wierzy, że można je wygrać. Jeśli się natomiast z góry zakłada, że się przegrało, to pakujcie walizki, bo wiosną przyszłego roku będą wybory parlamentarne, które przegracie. Zostaniecie wygnani ze wszystkich urzędów, w których teraz siedzicie, powiedział pan profesor Dudek, zwracając się do koalicji rządowej. No, taki trochę bym powiedział apel. No, święte Mocny. słowa, panie profesorze. Święte słowa. Mocno. Mam nadzieję, że dotrą tam, gdzie powinny dotrzeć. I że te wybory są do wygrania, przekonuje też Daniel Pers, który w takiej rozmowie z Onetem, a Daniel Pers to jest jedna z I tego eksperta będziemy cytować, bo on się bardzo Nie, mało pomylił. Bardzo mało się pomylił, tak. Powiedział, że te wybory nie są rozstrzygnięte, ale Rafał Trzaskowski będzie potrzebował ogromnej mobilizacji. Jego sztab musi na coś zdecydować się w przekazie. I powiedział tak, że jeżeli policzyć przepływy i niedobory frekwencji w Polsce Zachodniej, to wychodzi nam, że około 1,5 miliona wyborców trzeciej drogi nie stawiło się do urn w pierwszej turze. Jego zdaniem 1,5 miliona wyborców trzeciej drogi nie poszło na wybory w pierwszej turze. I to różne inne rzeczy on tam potem mówi, zaraz do tego przejdziemy, ale to sformułowanie i ta hipoteza może być naprawdę istotna i kluczowa przed drugą turą, bo przynajmniej wiadomo mniej więcej, do kogo my się zwracamy wśród tych, którzy na wybory nie poszli, bo to jest, nam tu jest bliżej do nich niż Nawrockiemu, wydaje mi się. Wiesz co, ja nie oglądałem tej rozmowy z panem Persem. Ona jest na powiedz mi, Onecie. Ona była na Onecie. Czy pan Pers wyklucza to, że na przykład ci wyborcy przyszli do urn, tylko na przykład zagłosowali na Mencena?
On to badał inaczej. On to badał i przepływy elektoratów też. Rozumiem. I patrzył sobie porównując Bo sobie to z jeżeli to jest wynikami potwierdzone 2023, naukowo, to twierdzenie to ono jest niesamowicie ważne i to jest bardzo poważna szansa dla Rafała Trzaskowskiego, bo to są wyborcy mądrzy, wyborcy, którzy rozumieją powagę sytuacji i trzeba po prostu do nich się zwrócić i poprosić o to, żeby w drugiej turze poszli do wyborów. I to jest te 1,5 miliona głosów, których Rafał Trzaskowski w tej chwili szuka, żeby zdecydowanie wygrać z Nawrockim. Więc to jest wskazówka bezcenna. tak, i powiedział jeszcze parę fajnych rzeczy. Powiedział, że Karol Nawrocki okazał się koszmarnie słaby. Jeśli spojrzy się na jego wyniki przez pryzmat wyników Prawa i Sprawiedliwości, on mówi, że zakładaliśmy jego niedoszacowanie, ale to, co zobaczyliśmy, pokazało jego słabość. Analizowaliśmy powiaty, gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie. Nawrocki pokazał tam jeszcze większą słabość aniżeli w miastach. A przecież to Polska powiatowa jest tym bastionem, który dla sukcesu Nawrockiego musi być rozgrzany jak żelazo. I co ciekawe, on powiedział, że największymi zwycięzcami w powiatach i gminach byli Mencen i Braun. I że oni tam sobie poradzili fenomenalnie, natomiast Nawrocki tam poległ i pytanie otwarte pozostaje, w jakim stopniu, oczywiście to pytanie, które się pojawia cały czas, tak? Czyli w jakim stopniu elektorat Brauna i Mencena przerzuci się na Nawrockiego, a te wyliczenia pokazują, że naprawdę on twierdzi, że około 20% elektoratu Mencena nie pójdzie. I żeby Nawrocki mógł myśleć o zwycięstwie, musiałby przekonać z tej pozostałej 80% 85%. I to się mu wydaje niezwykle trudne, bo jego zdaniem to nie będzie 85, to będzie znacznie mniej i że tutaj też może mu zabraknąć. To bardzo szczegółowo rozpisywał pan Daniel Pers. No i oby miał rację. Tak. Tak czy inaczej, bardzo Państwa prosimy o obecność w niedzielę. No jak to bywało, tak, w niedzielę po mszy chodziliśmy na kremówki, tak, to ja chcę Państwu powiedzieć, że w niedzielę po marszu idziemy na Huntera, bo Hunter gra w Pruszkowie pod Warszawą, więc możemy sobie w niedzielę po marszu pójść jeszcze na dobry, świetny koncert. To są dni Pruszkowa, więc wstęp jest oczywiście bezpłatny. Serdecznie Państwa zachęcam. Tych, którzy jeszcze Huntera nie widzieli, nie słyszeli, warto, naprawdę. To Andrzej zrobił przerywnik, a my wracamy do pana Daniela Persa, bo pan Daniel Pers powiedział też geograficznie, które województwa będą kluczowe w tych wyborach i dla wyniku tych wyborów. To są 3 województwa, małopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. On powiedział tak, analizowaliśmy te 3 województwa i wyszło nam, że prawica względem tego, co dostała wcześniej, nie wspięła się na takie pułapy, które wskazywałyby na jednoznaczne zwycięstwo. Uśredniony pułap dla kandydata prawicy w drugiej turze do zwycięstwa jest w okolicach 59%, jeżeli chodzi o województwo małopolskie. Tyle on musi tam, żeby to potem w skali kraju się przełożyło. Tymczasem w tych wyborach w pierwszej turze cała prawica dostała 58%. I Daniel Pers uważa, że w pierwszej turze wyborca prawicy miał do czynienia z potrójną ofertą w menu. Tak? Czyli de facto w konserwatywnych województwach, o których tu mówimy, w pierwszej turze te wyniki powinny wspiąć się powyżej tego, co dostanie Nawrocki, a on nie może dostać 58% w drugiej turze, bo to będzie dla niego za mało do wygranej. I wskazuje, że jak właśnie tutaj o to, o czym mówiliśmy, czyli o tym, jak duży to musiał być elektorat, te 85% w przypadku Mencena, żeby w ogóle można było o tym mówić. I on mówi, że Nawrocki naprawdę nie jest w komfortowej sytuacji, że to nie jest tak, że te wybory są przegrane, albo że one są przez Nawrockiego już wygrane. Tak? I to jest, potem on oczywiście zajął się tym zachodem Polski i tym, o czym żeśmy mówili Państwo na początku, czyli tych brakujących 1,5 miliona wyborców, ale też zwrócił uwagę na to, co dzieje się na wsi i chcę powiedzieć, że to, co dzieje się na wsi i to, że on powiedział, że ten elektorat wiejski jest też do pozyskania, do odzyskania w dużej części. I proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że ja mam wrażenie, że to, co mówi pan Daniel Pers, już do sztabu chyba dotarło trochę Rafała Trzaskowskiego, bo wczoraj mamy tereny wiejskie i taka ofensywa na wsi z udziałem też Kosiniaka i przy wsparciu wicepremiera Kosiniaka-Kamysza,
która się odbywa na terenach wiejskich i w Małopolsce. Czyli mamy tutaj dwa w jednym, że tak powiem, i tu chyba No ale ktoś też zaczął. w mieście Tarnów. Tak. Wiesz co, ja akurat zupełnie przypadkiem wczoraj wysłuchałem wystąpienia Kosiniaka-Kamysza i muszę powiedzieć, że z dużą sympatią się odnoszę do tego, jak on włączył się intensywnie w tę kampanię Rafała Trzaskowskiego. Jak mądrze mówi, jakim prostym, zrozumiałym językiem przedstawia te swoje argumenty. Naprawdę miło się słucha takiego koalicjanta i fajnie, że mamy za koalicjanta właśnie Kosiniaka-Kamysza i mam nadzieję, że on dociera do wyborców ludowych, do wyborców wiejskich czy małomiasteczkowych. Powinien docierać, bo mówi takim fajnym, zrozumiałym, prostym językiem, a jednocześnie jest bardzo w tym przekonujący. Także wielki szacun. No to naprawdę przywrócił mi wiarę w ludowców. Powiem ci nawet więcej. Tak, to nie będzie popularne, co powiem, no ale że te jego wystąpienia no, były lepsze niż Rafała Trzaskowskiego. Że trochę za dobre były, no. Tak bym powiedział. Tego to może bym nie powiedział, ale na pewno były lepsze niż wystąpienia Hołowni. Bo A, to w tym raczej trzeba w tej kategorii rozpatrywać, no bo on jest z tego samego obozu politycznego i to Hołownia reprezentował Kosiniaka w wyborach prezydenckich i myślę, że gdyby Kosiniak wystartował, miałby lepszy wynik. Naprawdę miał wczoraj wystąpienia, no takie z kategorii mówi mąż stanu. bardzo dobre to było. Proszę Państwa, jeszcze jeden wątek, który chcieliśmy tylko przypomnieć i powiedzieć, bo żeśmy zapomnieli, bo prokuratura w Gdańsku przygląda się przecież cały czas sprawie kawalerki, tak, którą pan Nawrocki podobno kupił no, od Jerzego Rzet, tam jest przyglądają się. No i trwa gromadzenie dokumentacji. RMFFM postanowiło sprawdzić, na jakim ta sprawa jest etapie. No to trwa, tam były 3 zawiadomienia dotyczące tej kawalerki. Na decyzję, czy sprawa przerodzi się w śledztwo, prokuratura ma 30 dni od złożenia zawiadomienia, no i niestety ten termin upływa po drugiej turze wyborów. No a tutaj prokuratura jest troszkę jeszcze w lesie, bo gromadzi dokumentację związaną z tymi zawiadomieniami. Część dokumentów już jest, kolejne mają nadejść i od tych dokumentów zależy, czy to śledztwo ruszy, czy nie ruszy, bo dokumenty z tego, co RMF ustalił, dotarły już z aresztu śledczego w Gdańsku, z zakładu karnego w Czarnem, od prezydenta miasta Gdańska, od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z Domu Pomocy Społecznej, gdzie przebywa pan Jerzy, od sądu, który prowadzi księgi wieczyste, no i jeszcze brakuje materiałów z NFZ-u i od zarządcy nieruchomości podobno. No i tak, Andrzeju, jeżeli, to nie wiem, nie chcę tutaj się bawić w proroka albo tam w przepowiednie, żeby robić, ale taka prognoza twoja, ja wiem, jak sobie wyobrażasz to śledztwo w przypadku, gdy, nie wiem, gdyby coś stało się nieszczęście, tak? Gdyby stało się nieszczęście dla Polski. Jak takie śledztwo może wyglądać potem? No nijak, bo przecież prezydent ma immunitet i nic z tego wtedy nie będzie i niczego się nie dowiemy. Po prostu zostanie to zawieszone, umorzone, nie wiem. Będzie do tego można wrócić za 5 lat albo za 10, jak nieszczęście spotka nas drugi raz. No, nie mamy na to wpływu, tak? Tak powoli prokuratura w Polsce działa, zawsze działała, także to nie jest jakieś szczególne zjawisko, że w tej sprawie tak wolno działa. No, z tym to ja już się pogodziłem, wiesz, z tym, że wolno to się wszystko odbywa. Nie mogę się natomiast pogodzić z tym i mówiłem o tym między innymi wczoraj u Karoliny Lewickiej w TOK FM, że nie mogę się pogodzić z tym, że policja działa tak jak działa i po prostu dla mnie to, że w przypadku Brauna, który kradnie flagę i ją pali, kradnie z urzędu publicznego, czyli to jest własność samorządu albo państwa, nie wiem do kogo ten budynek należał, i policja nie reaguje, nie łapie go na gorącym uczynku, nie stawia zarzutów. To jest dla mnie kuriozalne i brak działania policji w tej sprawie, która wydaje jeszcze potem te śmieszne komunikaty, komiczne nawet powiedziałbym, o tym, że nie reaguje, żeby nie eskalować. To jest jedna z przyczyn tego, że Rafał Trzaskowski ma gorszy wynik niż mógłby mieć. Tego typu działania mają ogromny, demobilizujący wpływ na naszych wyborców. Ogromny.
i komendant policji, jeszcze raz to powiem, który sobie nie radzi, który po prostu nie potrafi zapanować nad funkcjonariuszami i zmusić ich do tego, żeby realizowali swoje obowiązki zawodowe, choćby był najlepiej postrzeganym, najfajniejszym facetem w mundurze, po prostu się do tego nie nadaje. On bierze odpowiedzialność polityczną za to, co tam się dzieje w tej formacji. Jak policja nie wykonuje swoich obowiązków, to on jest pierwszy do zwolnienia, po prostu. Proszę Państwa, muszę Andrzeja zmartwić. No muszę go zmartwić, dlatego że ani ministra Siemoniaka, ani komendanta głównego policji nie ma na liście tych, co mają w wyniku roszad rządowych utracić swoje stanowisko. Taka lista krąży, opowieści krążą, warianty krążą. Co to będzie, jak Rafał Trzaskowski wygra, kto to gdzie nie przejdzie. No i jak wieść gminna niesie, a media ją podają, z rządu ma odejść minister edukacji pani Nowacka, minister sportu Sławomir Nitras i wiceminister obrony pan Tomczyk. Cała trójka ma pójść do kancelarii prezydenta do pracy, a przy okazji rekonstrukcji mają stracić podobno stanowiska pan minister Bodnar i pani minister Paulina Hennig-Kloska. To są ustalenia dziennikarzy. W miejsce Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy albo pani Wioletta Paprocka-Ślusarska, która jest teraz szefową sztabu, albo pan Marcin Kierwiński. Takie chodzą wersje i słuchy, Andrzeju. Co ty na temat tych roszad sądzisz i tych plotek? A propos ministra Bodnara. Ja tu jestem umiarkowanie krytyczny. Ja rozumiem, jak trudną materię ma do ogarnięcia, ale sprawa dyscyplinarna wobec pani prokurator Ewy Wrzosek powinna być natychmiast umorzona. A już to, że ona dostaje karę dyscyplinarną za to, że napisała na Platformie X prawdę o tym, że sprawa przeciwko synowi jednego z opozycjonistów, tak to trzeba powiedzieć, ekspertów opozycji, może tak, czyli przeciwko Macie, jest sprawą dętą, no to jest chore. No. I to znowu jest ten element demobilizujący, no bo kogo wykażecie do licha? Ewę Wrzosek? Za co? Macie mało ludzi do ukarania? Mało prokuratorów, którzy się sprzeniewierzyli zasadom funkcjonowania prokuratury, którzy wiernie służyli przez 8 lat PiS-owi? Tamtych nie widzicie? Ewę Wrzosek? Karzecie karą dyscyplinarną? Że to jest chore. A potem premier Donald Tusk musi w TVN apelować do wyborców, żeby się zebrali jeszcze raz, po raz kolejny wykazali tą wielką determinacją, jaką się wykazali w 2023 roku. Czy wy nie łączycie tych kropek? Naprawdę, mówię do polityków. Nie łączycie tego, że jak robicie takie skandaliczne rzeczy, to potem ludzie nie chcą iść do wyborów, bo mają was w nosie? No, toczą się, Andrzeju, walki frakcyjne pewnie, jakieś podskórne i to tak to jest. Ludziom się wydaje, że jeżeli gdzieś na jakimś stanowisku usiądą w fotelu, to będzie trwało wiecznie, że tu sobie może drugi fotel załatwi albo trzeci, tylko że zapominają o tym, że żyją w jakimś otoczeniu społeczno-politycznym i że to, co robią, ma potem wpływ na reakcje społeczne, na postrzeganie władzy, na postrzeganie i koalicji. No ale to się zapomina, oni już są tak, no jednak dobrze, że jest dwukadencyjność, tak? Czasem sobie myślę, że takie długotrwałe przesiadywanie różnych ludzi na stołkach demoralizuje strasznie, bo się wszystkim wydaje, że już tak będzie do końca życia. Nic nie jest dane raz na zawsze. A w polityce i w państwach demokratycznych to powinno być standardem. Każdy powinien sobie zdawać z tego sprawę. No ale sobie ludzie nie zdają z tego sprawy, widzę. Tak jakoś to biegnie. Proszę Państwa, i na tym byśmy dzisiejszy odcinek zakończyli. No co tu dużo gadać. Jest piątek. W niedzielę jesteśmy na marszu. I jakby nie będzie tego odcinka niedzielnego, no bo są rzeczy, no czasem tak bywa, że są rzeczy ważne i ważniejsze. No tym razem niestety ważniejszy wydaje nam się marsz i to, co wokół marszu. Postaramy się za to Państwu w poniedziałek już przybliżyć to, co było, jak to wyglądało, jaka była atmosfera, jakie było tło, jaki był klimat, kogo Andrzej spotkał, z kim porozmawiał. To wszystko będzie w poniedziałkowym odcinku na pewno. No tak, ja tu zdradzę trochę naszą kuchnię.
my zawsze staramy się dla Państwa kogoś na niedzielę zaprosić i na tę niedzielę też mamy czy mieliśmy jakiś plan, ale chyba rzeczywiście ten marsz jest tak piekielnie ważny, że poprosimy Państwa o to, żebyście wyjątkowo w tę niedzielę nie korzystali i nie siedzieli przed ekranami smartfonów, telewizorów, czy gdzie tam oglądacie YouTube'a, tylko żebyście poszli na ten marsz. I moi znajomi przyjeżdżają z różnych stron Polski, i ze Szczecina, i z Jeleniej Góry, i z Podlasia. I proszę Państwa, nie lekceważcie tego, bo to, ile nas będzie w niedzielę, jak liczna będzie to demonstracja, będzie miało wpływ na wynik wyborów 1 czerwca. Ogromny wpływ, więc proszę o obecność. No my musimy jeszcze raz pokazać, że jesteśmy bardziej odpowiedzialni, nie chcę powiedzieć, że mądrzejsi, a na pewno bardziej odpowiedzialni niż niektórzy politycy i wiemy, o co toczy się ta gra, że ta gra toczy się o przyszłość Polski, Europy, naszych dzieci i wnuków. Bardzo, bardzo Państwa proszę. Widzimy się w niedzielę. A za dzisiaj dziękujemy pięknie. Nad Kaczym Gniazdem lecieli dla Państwa Jacek Podgórski, Andrzej Rozenek i widzimy się najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek. Do widzenia, do zobaczenia.